Witajcie na naszym kanale. To już ostatni odcinek z naszej podróży do Grecji. Rozpoczynamy podróż powrotną do domu. Pokażemy Wam w tym odcinku kempingi, na których zatrzymywaliśmy się po drodze. W Grecji, w Serbii, na Węgrzech i camper park w Polsce, a także przygodę na granicy serbsko-węgierskiej. Zapraszamy do oglądania. Jeżeli komuś się podoba, prosimy o zostawienie łapki, subskrypcję kanału lub udostępnienie. To zapraszamy do oglądania. Pierwszym kempingiem po drodze, na którym się zatrzymujemy, jest kemping Wenezuela, pomiędzy Atenami a Volos. Kemping ładny, trawiaste parcele z dostępem do morza. O tej porze roku już nie jest zatłoczony, aczkolwiek jeżeli nie ma pogody, to tak niekoniecznie jest co tu robić. Na kempingu jest recepcja, jest minimarket, jest mała restauracyjka. Są bloki sanitarne, całkiem dobry standard, kuchnia, także jest wszystko co potrzeba. Jest również serwis dla kamperów, ale tak jak mówiłem, jeżeli nie ma ładnej pogody, to tutaj nie bardzo jest co robić. Mieliśmy się zatrzymać na 2 noce, po jednej nocy podjęliśmy decyzję, że jedziemy dalej szukać lepszej pogody. Łazienki, jeden, drugi blok tam dalej, kuchnia. No i my sobie stoimy tu w rządku z innymi kamperami, parcelki bardzo ładne, jak na Grecję. Wybraliśmy się na spacer z kempingu wzdłuż wybrzeża. Bardzo mocno wieje wiatr, dlatego dźwięk jest dogrywany tak naprawdę później, gdyż szum wiatru uniemożliwił jakiekolwiek rejestrowanie dźwięku. Natomiast nabrzeże nie jest jakieś tutaj bardzo atrakcyjne. W pobliżu są fermy jakichś ryb albo owoców morza i wybrzeże niestety też przy wietrze wiejącym ze wschodu było mocno zanieczyszczone glonami i jakąś różną zieleniną, także nie zachęcało do kąpieli. Kąpiel w morzu raczej tutaj niemożliwa ze względu na złą pogodę i zanieczyszczenie. Natomiast wiemy, że w pobliżu są termopile, a w termopilach jest termalna rzeka, więc wybieramy się tam niezwłocznie po opuszczeniu kempingu. Pomnik bitwy pod termopilami. Niestety remont wokoło, ale na sam pomnik zrobimy sobie ładny. Jesteśmy na słynnym kamperowisku w Termopilach nad rzeką, która jest gorąca, płynie z gorących źródeł. Jedzie siarką i jajami zgniłymi strasznie, no ale wodospady są całkiem atrakcyjne. Miejscówka ładnie wygląda. Zaraz przebierzemy się i się wykąpiemy w tych zdrowotnych źródłach. Przystanęliśmy tak troszeczkę, bo tu nie będziemy nocować. Ale część ludzi stoi i korzysta z tych źródeł. Podejdziemy troszeczkę w górę, zobaczymy. Co ty na to? Jak najbardziej. Tu trzeba taką zatoczkę ładnie znaleźć sobie. Ale woda czyściutka. Woda czyściutka. Cieplutka. Można się przekąpać. No niestety takie miejscówki na dziko zawsze jest niezbyt czysto. Woda, temperatura została zmierzona. Ma 38 stopni, czyli jak w dobrych termach. Jeszcze tutaj pani nam powiedziały, że dalej jest taki basen do kąpieli specjalny. I wodospad. Ale już tam nie będziemy bo szli. gorąco siedzieć tak długo w tej wodzie. No szkoda, że zapachu nie da się nagrać. Ale miejsce generalnie fajne. Ale fajnie. Gorąca woda. I w takich okolicznościach przyrody możemy się nakręcić i przemówić do filmu razem, siedząc w gorącym źródle śmierdzącym zgniłymi jajami. Właśnie tak bardzo nie. No, przyjemne te termopile, bardzo. Siedzę.
Fajna, gorąca woda. No, można się moczyć. Trochę siarką jedzie, ale gorąco. Ale ciepła, fajna woda, super. Akurat nawet- dzisiaj pogoda deszczowa, to tak dobrze skorzystać. Ale nawet tu z tyłu mam jakieś takie Bąbelki. drobne bąbelki, taki wir jakby. Jacuzzi naturalne. Jesteśmy na kempingu Sylwia. Namiary wzięliśmy z naszego karawaningu. No jest trochę miejsc, aczkolwiek kemping nie jest zbyt duży. Miejsca w cieniu pod drzewami, ale w miarę dogodny dojazd, przynajmniej z brzegu. Tam w środku to chyba trudniej jest wjechać. No ale też da radę, bo jest droga. Łazienki czyste, solidne. Droga na morze. Nad morze schodzi się po takich schodach na dół. Plaża jest kamienista przy brzegu. Nie wiem, czy się wykąpiemy, bo dzisiaj pogoda się skończyła, a jutro już musimy dalej jechać. Jest zrzut szarej wody i toalety, aczkolwiek trzeba troszkę wmanewrować, ale źle to nie wygląda. Do morza się idzie po schodach. Na to mamy widok ładny. Gdyby nie było chmur, to w drugą stronę może Olimp byłoby widać. A tu widok na plażę. I schodami w dół. O, taki widok na plażyczkę. Są parasole, można z nich korzystać. Możemy zamówić coś w barze za 9 euro. Plaża wąska, kamienista, aczkolwiek w morzu już zaczyna się taki piaseczek. No ale w porównaniu z plażami na Halkidiki to się nie da porównać nawet. Zobaczymy jaka woda w morzu. No, cieplutka woda w morzu. A tu na Sośnie pną się dzikie czy półdzikie winogrona. Zupełnie jak w Gruzji, tak jak to kiedyś było. Bardzo ładnie to wygląda. W tamtą stronę, gdzieś w okolicach 2 km jest ponoć jakaś tawerna, bardzo dobra. Czy tylko dobra, nie byliśmy. W drugą stronę, gdzieś 200 metrów, ale górą, drogą, jest też ponoć tawerna. Do niej pójdziemy, bo już 2 km nam się nie chce iść. Do 200 metrów to jeszcze. A tam widok na kemping na górę. Po schodach gdzie się idzie. Kemping bardzo przyjemny, ale czy spędzić to więcej jak 1-2 noce, to nie wiem, czy bym chciał. Paragony za opłaty za autostrady, za przejazd w Grecji i w Macedonii, bo w Serbii już jest tylko jeden paragonik. Po prostu co parę 10 km stop i płacenie. W Grecji drogo, w Macedonii znacznie taniej. Wracając z Grecji, przejechaliśmy całą Macedonię i 2/3 Serbii. W Belgradzie zatrzymaliśmy się na Camp Dunav. Camp Dunav leży, jak widać, nad samym Dunajem. Trochę miejsc jeszcze wolnych jest, także bez problemu znaleźliśmy miejscówkę dla siebie całkiem nawet fajną. Jutro pojedziemy dalej na Bogacz. No, na kempingu jest toaleta, zmywak, recepcja. Dopytamy się, czy jest sklep, żeby jutro rano kupić chleb. Na razie to już chyba za ciemno, żeby cokolwiek kręcić. Dobrze, chociaż że Wi-Fi dobrze działa. Niestety na recepcji nie zakupicie chleba ani żadnych produktów spożywczych. W pobliżu jest gdzieś jakiś sklep, ale chyba trzeba sporo pieszo iść. No, zobaczymy jutro rano. Łazienki na kempingu nowiutkie i czyściutkie, także można sobie z czystym sumieniem skorzystać. O, takie umywalki, lustra. Prysznice.
toalety. Miła odmiana po Grecji. Nawet są suszarki. Granica serbsko-węgierska. U Serbów szybko, a u Węgrów wygląda, że trochę postoimy, zanim nas odprawią w dół. A zdawało się, że nie będzie korka. No nic, zobaczymy, ile to postoimy. No i dalej stoimy. Wygląda na to, że węgierscy pogranicznicy zrobili sobie przerwę na lunch i nikogo nie odprawiają, bo wszystko stoi i nic nie jedzie. Zobaczymy, co będzie dalej. No już 13, a my dalej stoimy. Podjechaliśmy parę samochodów, ale wniosek taki, że jak się może, to unikać Węgrów. Nie chcemy w Warszawie Budapesztu. No tak czy inaczej, albo mają strajk, albo awarię systemu, albo wszystkich w dupie. Żygać się chce normalnie. No dalej stoimy na węgierskiej granicy, już 2 godziny. I chyba nie wiem, co tu jest, bo to już jest szczyt chamstwa, bo po prostu tyle ludzi trzymać. No ale jak tak, to jest nauczka, żeby nie jeździć przez Węgry. Są inne miejsca na świecie. Pierwszy i ostatni, wiesz? No, będziemy dojeżdżali już do granicy. 3 godziny przestaliśmy, żeby wjechać. Po prostu masakra. I Co tu się przestawiają z jednego pasa na drugi, nie wiadomo w jakim. dzieje. Bałagan straszny. Nie wiem, co tu się dzieje. Albo strajk dzisiaj, albo po prostu Tak pracują. przez Węgry nie będziemy jechać. 20 km od Kecskematu znaleźliśmy całkiem fajny kemping. Nowy, czyściutki, z nowymi łazienkami, elegancką recepcją. Połączony z termami Gabriela, na które byliśmy. Są wody termalne, baseny pływackie, jakieś tam spa, ale dopiero jutro dokładnie zobaczymy, bo dzisiaj późno przyjechaliśmy. A teraz gdzieś tu na terenie jest też restauracja, jakieś inne obiekty, które chętnie zobaczymy. W pobliżu jest też sklep, już o tej porze nieczynny, i tam dalej gdzieś jest restauracja oraz park i jakaś stadnina koni i ośrodek jeździecki, cokolwiek to tutaj by było. Wygląda bardzo ładnie, czysto zagospodarowano, także zobaczymy jutro jeszcze. A tu zamówiliśmy zupę wiśniową na pierwsze. Zobaczymy, jak będzie smakować. W tym węgierskim ośrodku dostaliśmy zupkę gulaszową w takich wielkich michach z chlebem, do niej pastę chili węgierską Taką ostrą. i chyba to jest taka prawdziwa węgierska kuchnia. Zobaczymy. I z Smacznego. takim jeszcze. Jak wygląda kemping za dnia. Parcelki utwardzone z trawą, ale nie wszystkie, chociaż duża część. Blok sanitarny, bardzo nowy, czysty, chociaż zaprojektowany trochę bez głowy, jeżeli chodzi o prysznicę. A tam jest kuchnia i łazienka. O, tu jest kemping, jego nazwa nie wymówimy, ale damy w napisie na dole. I z góry jest taki punkt widokowy na cały ośrodek. Hotele, restauracje, baseny, jakiś klub jeździecki tam w oddali i katedra wina, ale Karol uprzedził, że bardzo drogie te wina tam są, więc zobaczymy, co tam będzie. Niestety wszystkie opisy są tylko po węgiersku, nie ma zdublowanych po angielsku, więc przeważnie ciężko się zorientować, o co chodzi. Ale bardzo ładnie. To taka piwniczka wina. Ale zamknięta jeszcze o tej porze rano. Nie wiem, o której otwierają. Ale teren wokół bardzo ładnie zagospodarowany. Nawet pole golfowe jest. Pięknie. Niestety miejsce jest zamknięte. Ale widać, że miejsce jest zamknięte z tym winem, ale jest w korytarzach, w piwniczkach poukładane butelki wina i to chyba faktycznie bardzo
dobrego i drugiego. A tutaj konie wierzchowe mają trening. No w kółko muszą chodzić, ale widocznie to dla ich dobra. Tu jakieś pomieszczenie. Wigwam indiański. Czyli to starowęgierskie jakieś coś, ale nie wiem co to. Jakieś płaskorzeźby na ścianach. Może to są starodawni madziarze. I historie, chociaż tutaj bardziej takie koszownicze. Basen z normalną wodą, z gorącą. Tu basen termalny. I tam baseny ze zjeżdżalniami, ale już ze względu na, że jest druga połowa września, są nieczynne. Ale tu jest gorąca woda. Jest też basen pływacki i sauny, ale sauny to już za oddzielną opłatą. Nie jest wejście na ten sam karnet co na kemping. Tu jeszcze taki basen z termalną wodą. Cieplejszą i zimniejszą. Także można minę spędzić cały dzień. Trafiliśmy do Krosna. Zatrzymaliśmy się na camper parku. Rynek w Krośnie. Bardzo ładny, stare kamieniczki, kilka restauracji. Jedzenie jak się trafi, wiadomo. Z camper parku ile tej czasu żeśmy szli? 10-15 minut, nie jest daleko. Miło się przejść. O, jest Centrum Dziedzictwa Szkła, pomnik Piłsudskiego i Muzeum Szkła, ale o tej porze to już chyba nie zobaczymy. Jakiś tam sklep jest. Jeszcze zobaczyć dzisiaj niedziela. Ale na pewno po południu można tu miło spędzić. O, miło się przejść wieczorną w niedzielę, zobaczyć jeszcze nie tylko ryneczek, ale i okolice. Miasto jest ładnie położone na wzgórzu. Gdzieś tam widoki na góry. No, tu proboszcz widać ma poczucie humoru, ale ma rację. W kościele akurat jest msza, więc nie możemy wejść do środka, ale widać, że jest bardzo ładny. Camper Park w Krośnie, ułożony koło zespołu stadionów, kortów tenisowych i basenów. W sezonie jest zniżka na te baseny, w tej chwili to chyba wszystko już nieczynne. Ale miejsce ciche, zielone, czyste, chociaż łazienki to nie do końca posprzątane. Jest camper service, czyli zrzut kota i szarej. Miejsc takich wydzielonych dla kamperów to raz, dwa, trzy, chyba 4. No i takie pole z trawnikiem, gdzie też ewentualnie można by stanąć. Za noc z prądem 2 osoby i kamper. Zapłaciliśmy 130 zł, czyli no nie jest to tanio raczej. Za to z camper parku jest blisko do centrum. Niedaleko też jest sklep Dino, więc jakby ktoś wracał, to zawsze można tutaj uzupełnić zakupy. I tu już kończymy naszą wycieczkę kamperową do Grecji. Została nam droga do domu. Jutro cały dzień, bo to też jest 500 km. I do zobaczenia następnym razem.